Wiele osób odkłada pieniądze na lokatach albo zwykłych kontach oszczędnościowych, bo wydaje się to im najbezpieczniejszą opcją. Problem w tym, że w ostatnich latach inflacja potrafiła zjadać nasze oszczędności w tempie kilku, a nawet kilkunastu procent rocznie. Z drugiej strony, wielu ludzi myśli, że inwestowanie wymaga ogromnych kwot i specjalistycznej wiedzy. To nieprawda. Dlatego też stworzyłem portfel 800, który bazuje na świadczeniu mojej córki i który będzie przez nią w przyszłości wykorzystany na wybrany przez nią cel. Po 3 miesiącach mam już pierwsze wyniki i konkretne obserwacje, którymi się z Tobą podzielę. Pokażę, jak wygląda struktura mojego portfela, jakie aktywa wybrałem i dlaczego, a na końcu porozmawiamy o tym, co z tego wynika na przyszłość. Podstawowym założeniem portfela 800 jest prostota. Chciałbym mieć jasny podział, gdzie połowa środków trafia w stabilne, przewidywalne aktywa, a reszta daje ekspozycję na rynek akcji, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Dzięki temu portfel nie jest ani zbyt ryzykowny, ani całkowicie zachowawczy. Moja struktura opiera się na 3 filarach. 50% portfela to obligacje skarbowe EDO kupowane przez IKE Obligacje. 37,5% to ETF na indeks S&P 500 kupowany przez XTB, a 12,5% to akcje indywidualnych spółek, również na koncie XTB. Taki portfel nie wymaga codziennego śledzenia notowań i jest prosty w obsłudze. Idealne rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma za dużo czasu na pogłębianie wiedzy na temat inwestowania. Pierwszy i największy element portfela 800 to obligacje EDO, czyli dziesięcioletnie papiery wartościowe indeksowane inflacją. Każdego miesiąca ląduje w nich 400 zł. Oprocentowanie obligacji każdego roku dostosowuje się do poziomu inflacji, a dodatkowo dostajemy niewielką marżę. To daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli inflacja znowu odbije w górę, obligacje również podniosą swoje oprocentowanie. Ta część portfela nie będzie osiągała spektakularnych wyników, ale działa jako stabilizator. Dzięki niej nie muszą martwić się, że całość kapitału gwałtownie spadnie w krótkim czasie. Kupowanie przez IKE ma dodatkową zaletę. Brak podatku belki przy wypłacie po spełnieniu warunków. To w długim terminie realnie podnosi stopę zwrotu. A kiedy ja będę miał 60 lat i będę mógł wypłacić fundusze z IKE bez podatku, moja córka będzie właśnie wchodziła w dorosłość. To się nazywa perfect timing. Drugi element portfela to ETF odwzorowujący indeks S&P 500, czyli 500 największych amerykańskich spółek. To klasyczny wybór wśród inwestorów, bo daje dostęp do firm takich jak Nvidia, Apple, Microsoft czy Google w jednym pakiecie. Nie trzeba analizować każdej spółki z osobna. Kupując ETF, dostajemy koszyk obejmujący całą gospodarkę USA. Na ten ETF co miesiąc przeznaczam 300 zł. To rozwiązanie proste i skuteczne, a jego przewaga polega na tym, że w długim okresie S&P 500 dawał średnie roczne stopy zwrotu na poziomie 7-9%. Oczywiście są lata spadkowe, ale perspektywa dekady czy dwóch pokazuje, że ten indeks potrafi generować solidne zyski. W przypadku tego konkretnego ETF-u warto wspomnieć o jego niskich kosztach obsługi, zaledwie 0,07% rocznie. Do tego wszystkie dywidendy, które spółki będą wypracowywać, są automatycznie reinwestowane w jednostki ETF-u. Rebalansowanie funduszu zachodzi raz na kwartał, co regularnie dopasowuje strukturę ETF-u do indeksu, który on naśladuje. Trzecim elementem tego portfela jest polski i zagraniczny rynek akcji z naciskiem na konkretne spółki, również dywidendowe. O ile obligacje i szeroki ETF nie powodują raczej przyspieszonego bicia serca, to ja osobiście lubię choćby w niewielkim stopniu poczuć ekscytację podczas inwestowania. Inwestowanie w konkretne spółki jest też okazją do nauki i pogłębiania wiedzy na temat firm czy branż. Z 800 mojej córki w indywidualne spółki inwestuję 100 zł. Jestem świadomy zwiększonego ryzyka. W obligacjach ryzyko bankructwa kraju wypuszczającego papiery dłużne jest praktycznie nieobecne.
W ETF-ie S&P 500 ryzyko rozkłada się na wiele spółek i branż i zdecydowanie łatwiej przejść przez okres kryzysów właśnie z takim funduszem. Stąd tylko 12% z 800 plus przeznaczam na konkretne spółki. Traktuję tę część portfela jako obszar eksperymentu i edukacji. Inwestując niewielką kwotę w pojedyncze spółki, uczę się, jak reagują one na wyniki kwartalne, decyzje zarządów czy zmiany w gospodarce. To trochę laboratorium inwestycyjne. Mała skala, ale duża wartość poznawcza. Dzięki temu łatwiej mi zrozumieć mechanizmy rynkowe, a jednocześnie potencjalne niepowodzenia nie stanowią zagrożenia dla całego portfela. Po 3 miesiącach trudno mówić o wielkich zyskach, choć osobiście jestem bardzo zadowolony z wyniku mojego portfela, szczególnie jego części akcyjnej. W przypadku obligacji praktycznie co do złotówki wiemy, ile wyniesie nasz zysk w pierwszym roku. Jedyną niewiadomą jest inflacja w kolejnych latach, od której częściowo zależy stopa zwrotu. Jeśli chodzi o ETF-y na amerykańskie spółki, niewiadomych jest więcej, ale regularność wpłat pozwoli nam na długoterminowe kupowanie zarówno w okresach hossy, jak i bessy. Na ten moment zysk to 3,3%. Akcje polskie, zarówno całe, jak i ułamkowe, to jednak lider zestawienia. Szczególnie rzuca się w oczy KRUK i wybicie kursu z ostatnich 2 miesięcy. KRUK to lider w branży zarządzania wierzytelnościami. Firma od lat notuje stabilny wzrost przychodów, poszerza skalę działania o kolejne kraje i regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami poprzez dywidendę. Dzięki temu inwestycja w KRUKa łączy perspektywę dalszego rozwoju z solidnymi wypłatami. Dom Development to z kolei największy deweloper mieszkaniowy w Polsce. Działa na rynku, który wciąż ma duży potencjał, szczególnie w wielkich miastach. Spółka ma ugruntowaną pozycję, silną markę i duże doświadczenie w prowadzeniu inwestycji. Regularna polityka dywidendowa, którą spółka prowadzi od wielu lat, sprawia, że inwestorzy mogą liczyć na atrakcyjne wypłaty z zysku, a jednocześnie korzystają na stabilnym wzroście rynku nieruchomości. W XTB, polskiego brokera, zainwestowałem w lipcu. Uważam tę spółkę za bardzo przyszłościową. Regularnie powiększające się przychody i dynamiczny rozwój bazy klientów pokazują, że spółka skutecznie wykorzystuje trend rosnącej finansowej świadomości Polaków oraz użytkowników na innych rynkach. Całościowy zysk w 3 miesiące to 68 zł. Niewiele? Stopa zwrotu wyrażona w procentach to już jednak 8%. W tak krótkim czasie nie sposób ocenić obiektywnie tych inwestycji. Celem mojego portfela 800 plus nie jest szybkie zarobienie wielkich pieniędzy. Mam zamiar zbudować system, który będzie działał przez lata i sprawdzić, jak wygląda inwestowanie małych kwot w praktyce. Patrzę na mój portfel 800 plus w długim horyzoncie. Z samych wpłat w ciągu 5 lat osiągnę 48 tysięcy złotych. Przy średniej stopie zwrotu na poziomie 7-8% rocznie wartość kapitału może wzrosnąć do ponad 55 tysięcy. To pokazuje siłę procentu składanego. Pieniądze nie tylko się kumulują, ale również zaczynają pracować. Oczywiście wyniki nigdy nie będą rosły jak pod kreską. Zawirowania geopolityczne, kryzysy finansowe czy choćby nasze błędne decyzje na temat spółek, to wszystko wpływa na stopę zwrotu. Ale trzymanie się regularnych wpłat i obranej strategii daje szansę na długoterminowy sukces. Istotnym czynnikiem są także emocje inwestora. Często to one, a nie sam wybór instrumentów decydują o wynikach. Kiedy portfel zaczyna spadać, pojawia się silna pokusa, by sprzedać wszystkie walory i uciec z rynku. Takie impulsy psują najlepiej zaplanowane strategie. Dlatego właśnie połowa mojego portfela jest ulokowana w obligacjach skarbowych. To bezpieczny element, który daje poczucie stabilności i pozwala zachować spokój nawet wtedy, gdy rynki akcji są wyjątkowo zmienne. Taka kotwica psychologiczna ułatwia wytrwanie w długoterminowym planie. Mój portfel 800 plus to prosty sposób, który pokazuje, że inwestowanie nie musi być skomplikowane ani zarezerwowane dla bogatych. Wystarczy regularnie odkładać stosunkowo niewielką kwotę i trzymać się planu.
A jak ty byś inwestował 800 zł miesięcznie? Daj znać w komentarzach. Prośba o suby i lajki i do zobaczenia w kolejnym materiale.